Ostatni film w tym roku zamyka Xbox Series X. Konsola działała, została odstawiona na dłuższy okres i po powrocie do niej, niestety, ale już się nie włączyła. Reaguje na włącznik na sekundę, lampka się zapala i gaśnie. I koniec. Także sprzęt, który wart jest sporo, zakończył swój wiadomo co. No i trzeba się tym zająć, więc zaczynamy ostatnią naprawę w tym roku. Słuchajcie, generalnie tak, żeby nie rozbierać, przygotowałem się do tego wcześniej, płyta już jest zdemontowana, zaraz odpalamy miernik, a jeszcze światło, coś tu ciemno jest, tak mówię, coś mi tu brakuje, o teraz lepiej. No i pomierzymy sobie tą płytę i pokażę Wam, co jest w ogóle grane, bo takiej usterki już dawno nie było, żeby w ogóle Series X wyłączył się, nie było widać niczego złego na dzień dobry. Ale tak, zaczynamy od pomiarów. Ja to zawsze tłumaczę, jeżeli masz płytę główną, czy laptop, czy konsola, dobrze jest zmierzyć wszystkie cewki po kolei, żebyśmy w ogóle mieli jakiś tam wynik współmierny, więc lecimy, jakaś cewka od góry. Bo nie wiem w tym momencie, od czego jest ta cewka. Nie patrzę na schemat, bo nie o to chodzi. 2,8 kg ma. I tak przelecimy sobie po kolei wszędzie. Z tej strony nie mamy cewek, ok. Z drugiej strony oczywiście mamy wielofazową sekcję zasilającą procesor. To jest bydle, to jest moc w Xboxie Series X. No i słuchajcie, patrzymy po kolei. Fazy 0,4. 0,4 ohma, 0,3 ohma na fazach to jest jak najbardziej ok. Gorzej jakby było 0,1. Jeżeli mamy lepszy miernik, to on już nam jest w stanie w ogóle pokazać takie tematy. Więc tutaj z tego co pamiętam 7 cewek to jest wielofazowa sekcja zasilająca i dwie ostatnie to jest, zobaczcie, rezystancja 10 ohmów względem masy. To jest kolejna sekcja, nawet po ścieżkach tu widać, zobaczcie, tutaj ile mamy, to jest jedna linia zasilająca, a tutaj odchodzi druga i ona właśnie idzie na te dwie cewki. Z drugiej strony z kolei mamy kolejne cewki i też mierzymy, szukamy Walliego, czy będzie gdzieś niska rezystancja, 27 ohmów nie ma, 29, 2,9. Najlepiej byłoby mieć teraz wzornik, czyli drugą sprawną płytę, gdzie zrobiliśmy pomiary. Ja w głowie tego nie mam. Kiedyś tam sobie robiłem takie schematy, ale dzisiaj polecimy tak po bandzie, tak jakbyśmy pierwszy raz podchodzili do tej płyty, bo umówmy się, że my jako serwisy mamy mało takich konsol do napraw, jakimi są Xboxy Series X. Kolejna cewka, 14 ohmów. Te 14 ohmów trochę mnie martwi, bo to może być zasilanie ramów, a na ramach 14 ohmów to nic dobrego. Swoją drogą to jakiś czas temu mieliśmy konsolę Series X po innym serwisie i słuchajcie, jakimś cudem ten serwis dziabnął tą cewkę i była naderwana. I konsola raz działała, raz nie. Mieciu rozebrał, posprawdzał i mówi, ty, ta cewka się rusza. I była z jednej strony podniesiona delikatnie. Podlutował, cyk, wszystko działa. Taki, no szczęście, po prostu szczęście i tyle. Także lecimy dalej. Szukamy. Co to może być nie halo? Bo konsolę odcina. 110 ohmów na tej cewce. I jeszcze tutaj mamy na rogu taką mniejszą. Wszędzie są rezystancje względnie wysokie. 1,8 kΩ. Ok. No i skoro konsola odcina po sekundzie, to na pewno ją coś blokuje. Brakuje jakichś napięć. No, to jest logiczne. Albo jest spalony procesor, co zobaczymy, czy wyjdzie w praniu, czy nie. Oby nie. Ale teraz główna sekcja zasilająca. Tędy wchodzi 12 V. Niestety w Xboxach czy Series X, czy Series S, czy w Xboxach nawet One S napięcie główne zawsze jest aktywne, nie? Ta linia jest aktywna, tak samo w PS5, dlatego moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, ale tak sobie to wymyślili, tak ma być, no i tyle. Więc tak, teraz na linii 12V nie ma zwarcia, bo mamy rezystancję z rzędu 500 ohmów i rosła, z tego co widzieliście. No i coś jest nie tak z tą połówką, bo wiadomo, Xbox to są dwie płyty główne, płyta A, płyta B. Tamta płyta w ogóle nie wygląda tragicznie, więc coś jest tu nie halo. No i w takim wypadku, kiedy wszelkie pomiary nie mówią, że nic jest złego, to warto jest albo wziąć lupę w rękę i szukać, ale jak masz mikroskop, no to mikroskop. No to odpalamy go, chodź gru i zobaczymy, czy będzie widać coś złego. Przejedziemy sobie po całej płycie po kolei. No i może się czegoś doszukamy, prawda? Zawsze jest jakaś szansa, że znajdziemy jakiś, nie wiem, przypalony kondensator i tym podobne rzeczy.
Pamiętajcie, ta elektronika, ten Xbox, właśnie nawet jak jest wyłączony, to i tak to napięcie wchodzi na kondensatory i ten prąd jakikolwiek pływa. Może nie za duży, ale jednak jest. Patrzymy na układy, na przetwornicę. Kondensatory w tym wypadku wyglądają bardzo dobrze. Swoją drogą dobry laminat, gruby, taki solidny, soczysty. O, lubię takie. Ten kit termiczny, to jest dziwny twór. Gniazdko HDMI, jak wygląda? No wygląda elegancko. Ja bym nawet tego tak nie polutował. Transmitter. O, przy transmitterze możemy sobie zmierzyć ten kondensator od góry. Postawię brzęczkę, jakby było w zwarcie, czyli rezystancja poniżej 50 ohmów będzie pipczał. Patrzymy teraz. No i nie ma nic, czyli samo zasilanie transmitera jest ok. No to nic, lecimy dalej. Co tu może być nie halo, tak? Kolejna przetwornica. Ja nawet nie wiem, od czego są te układy. Może to jakiś sterownik od pamięci wewnętrznej, bo pod tą blachą w tym miejscu siedzi dysk ten PCI Express. A co dalej? Się okaże. Szukamy. Dobra, z tej strony płyta przejrzana, nic złego nie widać. Lecimy na drugą stronę laminatu. Napis Microsoft ładnie widać. Tu jakiś układ 41, 40, 4621, nie wiem czy to jest Ly chyba. Tak wygląda, tak. Kwarc. No tutaj po kolei wszystkie komponenty nie budzą moich czego? Brakuje mi słowa. Są ok, dobra. Jakiś MOSFET. Kolejna przetwornica MPS 2855. Z tymi przetwornicami już jest taki problem, że one są programowalne. Jeżeli układ ci się taki spali, a kupisz nowy, nieużywany, tylko nowy, to trzeba go zaprogramować. I to jest kuku. Skąd wziąć wsad? No i wiecie, no kurczę, wtedy jest nie halo. No ale cóż, może przyszłość przyniesie więcej fajnych rozwiązań. Teraz tak, szukamy po płycie. Szukamy. Jakieś bramki, nie bramki, tranzystorki. Cewka. Przetwornica MPS 2032. No i teraz tak. Ja już wiem, a czy wy wiecie? Tak teraz lecimy po płycie, nie? No i nie trzeba być nie wiadomo jak spostrzegawczym, żeby zauważyć problem. Uczciwie teraz, kto na ten moment już zauważył problem? Napisz komentarz, czy zauważyłeś? Bez tego, zanim o tym powiem. No i dobra. Co jest nie halo? Tu jest taki rezystor. Gdzie on jest? Gdzie ta penseta? Rezystor ten, podpisany R171. On jest zjarany, słuchajcie. On ma w sobie dziurę. Tak to wygląda. I oczywiście to jest rezystor 2,2 ohma. W laptopach często się spotykałem z tym, gdzie taki rezystor potrafił być spalony. W niektórych przypadkach wystarczyło go wymienić na nowy i urządzenie magicznie zaczynało działać. Jak będzie tutaj, wyjdzie wszystko w pomiarach. Najpierw rezystor sobie zmierzmy. Miernik na podglądzie, będzie widać jakkolwiek. No, malutkie okienko, ale spoko. No i patrzymy, 13,8 ohma na rezystorze. Teraz sprawdźmy sobie względem masy, co tu się dzieje, bo wiecie o co chodzi. Trzeba sobie zawsze postawić pytanie, dlaczego spalił się ten rezystor? Do czego doszło? Jakieś przepięcie na pewno, ale skąd ono wynikło? No bo dlaczego jakiś rezystor szlak trafia? Więc to jest ciekawe, nie? Zmierzmy sobie względem masy ten rezystor. Ojej, patrzcie co się dzieje. On jest zwęglony. Tu było zwarcie, więc linia jakaś zasilająca. Zresztą zaraz pokażę Wam. Ile mamy? 14 ohmów na wejściu. Przeważnie przez te rezystory 2,2 ohma wchodzi linia 3V, 5V i to jest główna linia zasilająca dany układ. Teraz z drugiej strony 0,4 i patrzcie,
za rezystorem jest zwarcie do masy. To jest dziwne. Ja osobiście do tej pory nie spotkałem ani jednego Xboxa Series X, w którym byłoby tak źle. Poczekajcie, włączmy sobie schemat do Xboxa. Pyk. Mam nadzieję, że będzie widać. Będzie widać. I to był podpisany on R171. Ctrl F R171. Dobra, mamy. I słuchajcie, to jest VREC, VMemio, Memfi, SOC Controller. SOC to zło, bo SOC to procesor. To jest źle. No i sam w sobie rezystor. Zobaczcie. VDD. VDD to jest oczywiście zasilanie układu U480, czyli pewnie ten układzik MPS 2032. Gdzie on tu jest podpisany? A jest. MP2926. Ma tak napisane? Ma. MP2926, dobra. No i mamy rezystor, który z jednej strony ma zasilanie 3V standby, czyli zawsze obecna linia 3V jest. I tam względem masy jest 14 ohmów. A, no tak, bo ten rezystor jest przyjarany trochę. A po drugiej stronie mamy zwarcie do masy, więc opcje są dwie w tym momencie. Albo szlak trafił, kondensator C178 i tu bym miał mega farta, że tak jest. Albo, niestety, spalił się ten układ. A ten układ, niestety, prawdopodobnie VREC, Memfi, PWM1, PWM2 to jest przetwornica, która, w sumie sprawdźmy, dokąd ten sygnał idzie. Z czym zarządza. Poczekajcie, VREC, Memfi, PWM. To wchodzi do układu U62. Tu mamy U31, takie same układziki. Dalej mamy U32, U60. Czyli tu jest tak jakby z 6, 7. To są nie przetwornice, tranzystory takie zarządzalne, tak? Bo mamy PWM, Sync, Chip Select. Tak. To jest źle. Wiecie dlaczego? Bo prawdopodobnie ta przetwornica, chwila, moment, niech ja się zastanowię, gdzie ona jest. Ta przetwornica jest w tym miejscu, nie? Ona może zarządzać. O, ja cię kręcę. Nie, już może być źle. Wiecie dlaczego? Pod tym kitem są MOSFETy. Ajajaj. Ty, no bez kitu. Bez kitu. Tak. Ajajaj. No już wam powiem, co mi się nie podoba na ten moment. Tak jest, panie Spoksie. To są te dziwne układy, które ciężko się lutuje. Seryjnie raz w życiu kiedykolwiek lutowałem w Xboxie te MOSFETy i one zasilają procesor. I przetwornica, która tym zarządza, jest zjarana. No nic, najpierw sobie zmienimy, może inaczej, zdemontujemy elementy i zobaczymy, gdzie dobrniemy, ale trochę mi się to nie podoba. I sam fakt budowy tego MOSFETA. Są takie MOSFETy zarządzalne, nie? On jest idealnie wlutowany, równiutko. Tu żadne pady już nie wychodzą poza obręb układu. To tylko pokazuje, że ten postęp technologiczny jest fajny, ale dla serwisów niezależnych, no nie. Nie, to nie jest dobre. I mi po prostu się takie rzeczy nie podobają, bo te układy są coraz bardziej trudne w lutowaniu. Żeby wylutować ten MOSFET, trzeba mocno grzać laminat, więc będzie walka. Czekajcie, przesunę sobie tą budowę, nie chcę już szkodzić, bo różnie bywa. No to teraz tak, bierzemy Hota w rękę i wylutujemy układ, który na dzień dobry pokazywał, że jest problem. Czyli, może odwrócę to. Czyli z tobą jest problem MP2926 i zasilaniem ciebie. Pytanie, czy coś pierdyknęło, może było jakieś zwarcie, piorun, ale w sumie skoro klient grał ileś czasu, odłożył konsolę na bok, nie była używana, a potem nagle po, nie wiem, miesiącu przychodzi, a konsola jest dead, a inne urządzenia elektryczne są sprawne, to też nie wiadomo, czy jakiś impuls w sieci elektrycznej, no ciężko powiedzieć. Dobra, grzejemy dziada. Najpierw rezystor ściągniemy. I
powiem wam, że on wcale nie chce tak schodzić. Patrzcie. Ok, rezystor zdjęty, to widzicie. Możemy sobie teraz na spokojnie zmierzyć rezystancję względem masy. Ale tu nic nie wyjdzie ciekawego. Dlaczego? Bo wiadomo, że z tej strony, chociaż dobra, mamy 2,7 chyba mega ohma, czyli wysoka rezystancja. To jest dobrze, bo no, ta sekcja, która zasila, wytwarza, ona jest 3 V z którejś tam przetwornicy, nie ma zwarcia do masy, ale tutaj zobaczcie, mamy 0,5, czyli na pewno przetwornica jest uszkodzona. To zły znak, no ale cóż zrobisz? Chod w rękę i lecimy. Temperatura max. I będziemy walczyli, bo laminat do Series X to jest jeden z najgorszych, jakie w ogóle można spotkać na swojej drodze. I tyle w temacie. O! Dzisiaj to nie jest źle, patrzcie, zeszło to naprawdę spoko. Bardzo bym powiedział, że spoko. Co dalej? Spróbujmy ściągnąć tą starą cynę. Trochę topnika damy. Plecionka też musi być. No i pojedziemy z tym, kurczę, dlaczego nie? Come on, baby. Pyk. To zawsze trwa trochę. Widzicie, ten laminat jest, mówię, skurczybykiem. Szybko odkładam hota, bo laminat jest jeszcze dogrzany. Może uda nam się zebrać cynę. Dobra, poszło w miarę. Pamiętajcie, gruby laminat bez dodatkowego podgrzewania jest problematyczny i tyle. Co możemy zrobić teraz? Jakieś pomiary. Jest preparat do mycia. Przemyjmy jeszcze to. I teraz zrobimy pomiar. No w sumie w sekcji zasilającej jest sens robić tej linii 3V, która zasila ten układ. No nie, bo zobaczcie, jak to fajnie widać, że przez rezystor dwuohmowy wchodziło 5V. No i w sumie o ten kondensator. On jest od filtrowania napięcia. Jakby się okazało, że w sumie on jest taki trochę przykopcony. No nie, to niemożliwe, żeby on był trzaśnięty. No, to byłoby mega dziwne, żeby taki jeden mały kondensatorek robił problem. Zmierzmy sobie go. Czekajcie, pokażę wam. Aż mi się wierzyć nie chce. No ale kto wie. Ty! To... Nie wierzę. Aż aparat się rozładował. Puszka się rozładowała, ale podłączyłem zasilanie. Ej, no... Ja w to nie wierzę. To jest... dziwne. Chwila, moment. Jeszcze odpalmy brzęczka. Słyszycie to? Jest zwarcie. Kurde... No mówię, to jest mega dziwne. Zrobimy sobie w takim układzie próbę zwarciową, czyli podamy na dolną część tego rezystora dwuohmowego 3V, podmontujemy kabelek, no i powiem wam tak, w głowie rysował mi się czarny scenariusz. Dlaczego? Bo jak widzę spalony rezystor dwuohmowy, to kurde, jest jeszcze szansa, że przetwornica, chociaż nie, ona była wlutowana, więc to w porządku. Kurczę. To może być fart. Na koniec roku ostatnia naprawa pójdzie z górki, a nie tak jak zwykle, bo niejednokrotnie pokazywałem, jak to wychodzi fatalnie w niektórych naprawach. Zresztą oglądacie to, widzicie. Są rzeczy, które wchodzą łatwo, ok, natomiast spora część tych napraw no, jest problematyczna. I prowadzenie takiego serwisu, gdzie wchodzisz w coraz trudniejsze tematy, no dla oglądającego, umówmy się, jest spoko. Natomiast dla prowadzącego działalność, serwis, umówmy się uczciwie, nie jest spoko. Także to są fakty. Ale skupmy się teraz na naprawie. Ok, trochę cyny nakładamy. Lutujemy kabelek minusowy. Pyk. I teraz naszą skrętkę internetową do tego punktu. Mam nadzieję, że nic się nie wyrwie.
Ok, trzyma w powietrzu, trzyma, nie? To jest... Mi się aż wierzyć nie chce. Przejdźmy sobie na ujęcie z podczerwienią. O, jak fajnie widać. Kurde bele, panie. O, może tak. Nas będzie interesował ten punkt. Czy tutaj się coś w ogóle zacznie grzać? Więc no dobra. Dobra, 3, 2, 1, go. I patrzcie, 2 ampery żre. I co się nagrzewa? Patrzcie, już tam, w tamtym miejscu, 50 stopni ma dupek. Podkręćmy mu trochę prąd. 2 ampery. Nie no, dajmy mu 4. I enter. Ile prądu żre? Tyle, ile mu daliśmy. I zobaczcie, pobiera 2 V. I temperatura 69 stopni. Ok. I jeszcze się broni, pierdzielony, ale nagrzewa się. 71. Mamy punkt świetlny elegancko. Zasłaniam go specjalnie palcem. To w takim układzie dajmy mu jeszcze... Dołóżmy mu amper. Enter. 82 stopnie. Ok. To może jeszcze jeden. 6 amperów. Enter. O! Odpuścił. Patrzcie. Nie ma zwarcia. Coś się przejarało. Albo puścił kondensator, albo nie ma zwarcia. Dlaczego? Może ścieżka się przejarała. Ciężko powiedzieć. Chciałem generalnie w tym momencie pokazać Wam, że nalejemy trochę druku PCC, żeby się gotował ten preparat, bo jest temperatura blisko 100 stopni. Natomiast tak się nie zadziało. Więc ok, ściągamy zasilanie, idziemy na mikroskop i sobie zobaczymy, co tu się wydarzyło. Czy o! Ty! Chyba ścieżka się zwęgliła. Kondensator moim zdaniem kolor zmienił, bo on już jest teraz taki... Bo to mowa oczywiście o tym dupku, nie? A ten dupek. Prawdopodobnie ścieżka mogła się przejarać. Tak, ale jaja. Ten kondensator cały czas jest na zwarciu. Więc nawet jak przemyjemy laminat, to wszystko wyjdzie, że to on. A laminat dostał wciry, bo w ogóle wcześniej jak już wylutowałem, było widać, że jest problem. A sam sobie kondensator, zobaczcie, nie ma pęknięcia, nie ma niczego takiego złego, co by mówiło, hej, mam problem. Ale mimo wszystko trafiło go, a jest to linia standby. O, słyszycie po mierniku? Pipczy, zwarcie. Dobra, nie przedłużamy, kurczę. Spróbujmy zrobić to, co powinniśmy, czyli w tym wypadku wylutować kabelki. Wstawimy części z dawcy, dajmy na to. No i powoli uzupełnimy braki. No niestety ten układ już wylutowałem, bo się pośpieszyłem. Od razu założyłem, że oczywiście co? Że problemem jest, no co tu dużo mówić, przetwornica, że tam z tranzystorami będzie problem, a nie kurde jakiś jeden kondensator, bo to jest dziwne. Dochodzimy do takiej ery, gdzie głupie usterki mogą mieć miejsce, tylko pytanie, czy będziesz umiał to odnaleźć, nie? Więc teraz tak, ocenujmy pady. Pyk. I wlutujmy z powrotem ten układ, bo on prawdopodobnie jest sprawny. No tak jak wspominałem, układy są programowalne, no i z nimi nie ma lekko. Może nie wszystkie MPS-y, ale w laptopach Lenovo już spotkałem właśnie, gryzem ten temat, nie? Po magistrali PM Bus, jak dobrze mi pamięć nie myli. I tam łatwo nie jest, żeby to ugryźć. Oho. Cyna mamy. Cyna już prawie jest. Pad masowy. Ok. No to nic. Wlutujmy z powrotem układzik. Gdzie jest pierwszy pin? Lewy górny róg. Czyli napisem do mnie. Ok. W tę stronę. Nagrzewamy hoterem. Dawaj. Grzejemy tak długo, aż cyna zacznie pływać i dopiero wtedy przykładamy właściwy układzik. Ok. Puszczamy go i grzejemy.
Wlutował się układ. Warto na sam koniec jeszcze chod w rękę wziąć, dogrzewać i objechać wszystkie piny dookoła. Słuchajcie, to nam nie zaszkodzi, a mamy pewność, że to połączenie jest ok. To jest dobry nawyk oblutowywania pinów. Tutaj uczmy się robić dobrze. Ok, co dalej? Słuchajcie, rezystor 2,2 ohma, to jest obudowa 0,6-0,3, dajmy na to. No i ten, no właśnie, ten kondensator, bo on jest spalony. Trzeba go stąd zabrać, więc zabieramy dziada. Czekajcie, bo hot mi strajkuje. Come on. Widzieliście? Wypalony jest laminat prawdopodobnie. O kurde. Tak jest. Jest zwęglony centralnie laminat pod tym kondensatorem. No i w takim wypadku lepiej sobie też zmierzyć tą sytuację, bo może się okazać, że ten laminat może przewozić, ściągać do masy, a tego byśmy nie chcieli. Jeszcze raz sprawdźmy sobie rezystancję względem masy. Gdzie ta ostrość? Coś niewyraźne. Zwarcie. Patrzcie na laminat. Temperatura zrobiła swoje. Więc zanim rezystor się poddał, tutaj była temperatura. Więc ok. Zrobimy inaczej. Trochę frezem chyba będę musiał to spiłować. Odwracam płytę. Muszę się upewnić, wiecie? Bo nie ma sensu teraz kombinować i tylko wymieniać części, bo pamiętajcie, jeżeli coś robimy, to starajmy się na usługi dawać gwarancje, sensowne gwarancje. To jest punkt wyjścia, przynajmniej mój. A robota musi się bronić jakością, więc w tym wypadku trzeba to przygotować sensownie. A jest końcówka roku. Dzisiaj jest 30 grudnia. Jutro Sylwester. To w ogóle, a tak w ogóle, gdzie spędzacie Sylwestra? Ja w domu siedzę. Pewnie pojedziemy sobie z rodzinką bliżej północy w takie miejsce, żeby było widać pięknie sztuczne ognie, bo prawie każdy lubi oglądać sztuczne ognie, a dzieci tym bardziej. Więc oby tylko była pogoda, żeby deszcz nie padał, bo obecnie w tym roku no, pogoda taka nie najlepsza. I zobaczcie, ścieżka jest wyjarana. Ło, gotowało się. Gotowało się. Widzicie to? Na laminacie dosłownie jest takie przypalenie. Takie chamskie przypalenie. Więc niedobrze. Tak nie powinno być. Wszystko się zwęgliło. A mnie martwi ten laminat tutaj. Można go poskrobać albo frezem spiłować. Frez oczywiście będzie bardziej delikatny. Od tego zaczniemy, bo mimo wszystko pensetą, czy tam czymś typu skrobak porysujemy laminat, więc musimy zacząć to robić tą gumeczką fajną. Przykładamy i trzemy. O, patrzcie. A to jest miłe. Jak na to się fajnie patrzy. No i git. Ty no kurczę. Dmuchnąłem. Laminat co mówi? Że jest teraz ładny kolor, bo nie masz tej czerni przyjarania, więc co dalej? Solder maska. Solder maskę musimy nałożyć. Potem jest dziura delikatna, więc polepmy to trochę. Wypełnijmy otwór. Pyk. I zaraz ją troszeczkę podgrzejemy. O. Lampka UV. O, czekajcie, bo mi brakuje kabelka. Może się teraz uda. I grzejemy.
dogrzewamy hoterem i lampka UV. Ale kolorki widać. Dziwna rzecz. Słowo daje. Coś taka, ten kabelek jest dzisiaj nie halo. Come on. Myślę, że już. Co dalej? Rezystor 2,2 ohma. Tutaj mam książkę. To jest w ogóle fajna rzecz. Kosztuje, nie wiem, czy 100 czy ile. Macie wszystkie, może nie wszystkie, ale większość takich popularnych rezystorów. Więc warto zainwestować w taki zakup. Stąd sobie weźmiemy pasek. W sumie pokażę, bo nie każdy widział. To u Chińczyków, bo w Polsce w sumie chyba jeszcze nikt tym nie handluje. Mamy tą książkę. I rezystor 2,2 ohma. To jest obudowa 0603. Szukamy 2R2. Lecimy tutaj. Chodź, baby. Cyk. Zabierzmy go. One lubią stąd uciekać. Złapmy je. O, mam go. Na bok. I idziemy na laminat. Chodź, gru. Przyłóżmy Cię. Jesteś stąd, czy nie stąd? Ale słowo daję, bym nigdy nie powiedział, że to będzie kondensator filtrujący zasilanie 3,3 V. To jest niemożliwe. Takie rzeczy się standardowo nie dzieją, więc dziwny temat. Można powiedzieć, że głupia usterka, żeby była jasność. No ale powiem Wam tak, u nas czasami na serwisie też potrzebujemy takich prostszych usterek. Dlaczego? Bo bilans na koniec miesiąca dobrze, żeby się zgadzał, bo nie jest tak kolorowo. Producenci już tak nam robią pod górkę, że jest coraz ciężej. Ok, przyłóżmy trochę cyny. Chodź, baby. Zalutujmy go z jednej strony. Tak się lutuje kondensatory, czy nie tak? Kto mi powie? Ja tam w BGA umiem. Kondensatory SMD to jestem noga w lutowaniu. O, będzie mi uciekał, nie? Trochę z jednej, trochę z drugiej. Za dużo cyny, nie? Zdecydowanie. Bym chyba oblał egzamin, jakby mnie jakiś tutaj nauczyciel za ucho trzymał i kurde, spoks. Lutuj to dobrze. Co dalej? Wejdźmy na schemat i sprawdźmy, jaki to był dokładnie kondensator, bo przyznam szczerze, że nie pamiętam. Ujęcie na lewy, Ctrl F, to był rezystor 171 i tu był kondensator 6,3 V, 1 mikrofarad. Nie wiem, czy będę taki miał. Zaraz poszukamy. Także czekajcie, bo w ostateczności mogę użyć oczywiście z płyty dawcy taki kondensator. Czy w moich nowych kondensatorach będzie taki zasób? Pytanie. Pytanie. Jest. Jest git. To tak samo mam księgę kondensatorów, nie? Wszystkie pojemności. No i mamy. Co prawda my wlutujemy kondensator na 50 V, ale będzie dobry. Więc teraz... Moment. Najgorzej go wyciągnąć. Właśnie z tej księgi najgorzej się rzeczy po prostu co? Wyciąga. O, mamy wartości? Mamy. Rata. Nie wiem, co to w ogóle znaczy rata. Rat to chyba szczur, tak? Mamy napięcie 10%. Może będzie dobry. Więc bierzemy sobie stąd. Chodź tu, dziadku. Trochę już ich użyłem. Weź go, wyjmij. Coś mi się wydaje, że ten kondensator będzie większy. I właśnie w takim wypadku strasznie ciężko się wyciąga te kondensatory. Ja nakładam często trochę topnika na pensetę. I wtedy, o, tak jakby na klej, patrzcie. Cyk, mam, nie? Bo inaczej to jest ciężko w ogóle podnieść. Naprawdę ciężko. Ten kondensator chyba będzie większy w obudowie niż ten oryginalny. Zróbmy zoom. Tak, jest ciut większy, ale spoko. Zalutujemy go, będzie jak stąd. Tak naprawdę wiadomo, trzeba mieć na uwadze, że ten pad to jest masa. Minus.
Więc ten kondensator możemy równie dobrze zalutować w taką stronę, o tutaj. Wiecie o tym? Bo ten pad to jest dalej to samo. Więc w sumie tak zrobię. Już nie będę kombinował, bo to nie ma znaczenia większego. To możemy tą ścieżkę troszeczkę zerwać. O. Ok. Ty stąd wylatujesz. W sumie ja pokazuję. Kogo ja pokazuję? Jest ujęcie na ten. Nie mogę się przyzwyczaić. I teraz przydałoby się zeskrobać delikatnie laminat. Albo robimy to czym? Skalpelem. Albo frezem. Najlepiej byłoby wstawić drugi taki sam, ale nie kupiłem tych mniejszych kondensatorów. Muszę od Chińczyka w końcu załatwić. I też będzie dobrze, nie? Ok, cyk. No i tego dupka już nie będę podlutowywał. Chyba go hoterem po prostu wstawimy i cześć. No jeszcze ta cyna niech przejdzie. O. To było dobre. Z grotami jest ten problem, że nie zawsze jest łatwo. Słuchajcie, nasz kondensator będzie miał krótszą drogę do rezystora. Będzie jeszcze lepiej filtrował napięcie. Cyk. I teraz na sam środek dajemy czego? Cyny. Spoiny? Druta lutowniczego? Jak na to mówicie? Cyna, nie? Wiele osób się obrusza o termin cyna. Nie podoba im się to. O. Gitara, tam jest połączone w tej dolinie. No to co, szczoteczka. Trochę preparatu. Myjemy. Może oddalmy perspektywę. Powietrzem dmuchnijmy, bo jest mokro. To też jest dobra rzecz, nie? Taki kompresorek posiadać obok siebie, bo jednak powietrzem dmuchniesz, to od razu to wszystko ucieka. Potem, żeby ta estetyka tej pracy była zachowana na odpowiednio wysokim poziomie, jeszcze delikatnie można przemyć. Pyk. Dmuchnąć i ten laminat wygląda, mówię, spoko. Tutaj jeszcze cyna została. Zbierzmy ją, bo tego nie zrobiłem pierwotnie. A taka bułka cynowa będzie powodowała problem przy złożeniu tego Xboxa, więc o, weź to ściągnij. Nie wiem, czy tym grotem damy radę. Pojemność cieplna, no, come on. Idzie w miarę, ale muszę się męczyć. Hoterem dogrzeję. O panie, spok się. Brakuje mi trzeciej ręki. O, teraz przydałoby się, żeby na rączce hotera móc w razie czego zwiększyć na przykład nadmuch, bez odrywania ręki, bo Sugon wprowadził takiego hotera, gdzie jest ten, chyba w rączce kontrola, nie wiem, temperatura, nadmuch. Mamy z Skate Media ten hoter, ale przyznam szczerze, że leży w pudełku już 2 tygodnie. No i nie wyciągałem go z paczki, zapomniałem o tym. Ale dopiero teraz faktycznie, kiedy jedną ręką trzymam lutownicę, drugą plecionkę, albo trzeba mieć miecia, krzyczysz do miecia, mieciu, szybko, podbij temperaturę. Ale wtedy z bulwers na live'ach, czy gdzie tam, nie? Dlatego mieciu został usunięty z live'ów. Nie ma miecia, nie ma. Było stręczenie miecia, skończyło się. Daj komentarz, hashtag mieciu. Powrót miecia. Dobra. W starym roku jeszcze powrót miecia. Mieć miecia czy nie mieć? Ok, polutowane. Pomiar. Miernik w łapę. Cyk. No i ciekawe co będzie. No w sumie
Nie powinno być lipy. Brzęczyk. Rezystancja jaka? Nie pokazuje nam na brzęczyku. Więc sprawdźmy sobie teraz. 3 megaohmy prawdopodobnie. Na zasilaniu w porządku. Teraz tak, interesuje mnie wyjście tej przetwornicy. Czy nie ma tu nigdzie zwarć? Bo ta przetwornica zarządza tamtymi MOSFETami. I wiecie co? Jakby tu gdzieś było zwarcie, to jest bardzo źle. Lepiej to pomierzyć, bo nie ma sensu to w ciemno odpalać, bo to się nie uda. Ile? 24 ohmy. O nie! 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 Kurde! 0,9 ohma. Poczekajcie, bo to nie wiadomo od czego są. Rezystor 505. Ten ma 2,7 ohma. Ajajaj, jeszcze rysę zrobiłem. Znowu będzie komentarz. Zrobił rysę. Się nie przyznaje. 0,8. Rezystor 190 i rezystor 105. Od czego jest rezystor 505? Już mi się to nie podoba. Ctrl F, rezystor 505, lewy monitor. Z tej strony mamy masę, 100-ohmowy. U480. VREX SOC RTN. I jaka rezystancja powinna być względem masy w tym momencie? No jaka? Jak tu jest rezystor 100-ohmowy? Pytanie jeszcze, jakie jest obciążenie na tej linii? 0 ohmów i to jest in. Dobra, zrobimy taki mek. Bo mam jakieś dwie płyty ze spalonymi procesorami, ale ta sekcja zasilająca może przetrwała i sprawdzimy. Kurde, co będzie grane. Idziemy jeszcze raz na płytę. Już się cieszyłem, ale zobaczymy. Co będzie teraz? 0,7. No dobra, to jest w porządku. Już się bałem. Na jednej płycie mamy 3 ohmy i 0,7. Więc gitara. A już by była padaka. A, bo tam jest short. To jest guzik ST0 w STW5 short. To jest switch. Przegapiłem. Dobra, fałszywy alarm, bo już źle to odczytałem. W takim układzie, co teraz? Musimy sobie złożyć naszą konstrukcję cepa, nałożyć trochę pasty, no i sprawdzić, czy to w ogóle zaczyna gadać, bo nie mam zielonego pojęcia. Także, jak myślicie na ten moment? Da to obraz? Da obraz, czy nie? Pasta. Pasta, 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 pasta. O, nie ta, bo ta jest nowa. Tu jest stara jeszcze GD900. Na testy to jak znalazł. Że smarujemy GD900. Chodź tu. O. Pyk. No i teraz układ chłodzący. Blat. Zastanawiam się często, czy w takim momencie warto by było tą scenę, wiecie co, przyspieszyć, ominąć składanie, czy chcecie tego, żebym właśnie teraz, krok po kroku, jeszcze był z Wami i pokazywał, co robię. Czy jednak omijamy tą scenę i od razu już uruchomienie konsoli bez zbędnego pitu, nie? To klamp. Ta konsola to jest taka, że ten klamp to jest skurczybyk. No i to się niemiło skręca. Słowo daję. Xbox jest skomplikowany w składaniu. Nawet bardzo. A ten kit już rozprowadziłem. Trzeba będzie to poprawić. Później jak już, na sam koniec tą stronę poprawimy. Bo wiadomo, to wszystko się nagrzewa. No i ile mamy? 44 minuty materiału. To w tym roku trzeba zrobić tak, żeby... Znaczy w tym. Ostatni film tego roku niech ma mniej jak godzinę. W sumie można byłoby zrobić jakieś głosowanie.
z zapytaniem, w sumie też możecie mi napisać, ile chcesz, żeby taki materiał trwał. Czy go jednak ścinać, mniej gadać, czy jednak zachować to w takiej formie, jakiej jest, nie kombinować. Po prostu ten kanał rządzi się swoimi prawami i tyle. Tutaj jest wszystko bardziej, takie bym powiedział, lightowe. Zresztą tu jak coś źle powiem, to i tak tego nie wytnę. Bo to są treści, których nie przycinamy. I tyle. Coś się źle zrobi, no tyle, poszło weter. I wszystko w temacie. Ale skręcanie tych śrub męczące. Ten, kto to skręcał, wie. Dlatego do takiej czynności obligatoryjnie wkrętarka. Bo ręka boli. Muła sobie można napompować. Dawaj. O, jeszcze trochę z tej strony. Pamiętajcie, po trochu dokręcamy, a nie, że tylko z jednej dowalamy na maksa. Chodzi o to, żeby rdzeń nie został ukruszony. Teraz tak, ta tasiemka dziwna. Ona jest w tym miejscu. I to jest Xbox Series X pierwszej generacji, bo ma dodatkowo tą blachę ochronną od góry. Druga generacja już została pozbawiona blachy. Ciekawe dlaczego. Kurde. Więc zmienia się wszystko. Musimy złożyć nasz silnik. Kurczę, aż mi się przypomina dzień premiery tego Xboxa i jak to wszystko rozkładałem, składałem. Jakież to było skomplikowane. Naprawdę. A konsola to no nie. To nie jest takie hop-siup. Tutaj jeszcze była taka blaszka, ale na ten moment możemy ją ominąć. Plastik od spodu zasilacza nie będzie zwierał żadnych elementów, bo jest tu przestrzeń. Pyk. Teraz tak, zasilanie tej płyty dolnej. Pyk. Zasilanie górnej płyty. Czym się ją włącza? Z tego ejectu albo z napędu, więc dobra, jeżeli ona się włączy, bo tego nie wiemy, nie? Trzeba będzie podłączyć napęd. Skoczę po napęd. Jest i on. Cyk, podepnijmy go. Bo wiecie, albo możemy całą konsolę składać, a jeśli nie, to wepnijmy napęd i włożymy płytę do napędu. Gorzej jak w napędzie jest płyta. Tego nie przewidziałem. Co jeszcze? Wentylator. Wentylator, z której strony on jest montowany? Z tej strony jest podłączenie. Przynajmniej będzie widać po wentylatorze, że ona w ogóle będzie kręciła, prawda? Więc chwila, moment. Chodź to. O. I tak się składa Xbox. Pamiętam, jak była premiera tego Xboxa, to u siebie go w domu przez 2 dni trzymałem w takiej formie. On sobie tak leżał, można tak powiedzieć. I w ten sposób pracował u mnie. I tak patrzyłem na to wszystko. I to śmigło fajnie kręciło. Wiadomo, nie grałem wtedy gry, no bo nie ma tego odpowiedniego obiegu powietrza, bo wentylator ma... On wciąga do konsoli, czy wyciąga? Napiszcie. Oto jeszcze ta płytka, jakby nie patrzeć. Radio, Bluetooth. No i cóż, odpalamy ją. Kabel HDMI podłączmy. Może z tego co będzie. Jeden kondensator, przepraszam. W sumie rezystor też, ok. Oby tylko przetwornica przetrwała. Więc podpinamy zasilanie. Mam nadzieję, że nic nie strzeli. Dobra. Mikroskop przesuń się. O. Bo my tu potrzebujemy podgląd na monitor. Właśnie teraz jest troszeczkę tutaj ciasno, wiecie. Nie mam za bardzo jak tego wszystkiego poupychać. Możliwe, że jakoś troszeczkę przebuduję stanowisko. Zobaczymy. Ok. Chwila prawdy. Ostatnia naprawa tego roku. Da obraz czy nie? Napisz. Kurde. Próbujemy wsadzić. Płyta jest w napędzie. Jak się z Xboxa awaryjnie wyciągało płyty? Jakąś igłę się wpychało tutaj z tej strony.
Moment, szukam spinacza. Mam spinacz. Mieciu pomógł. Mieciu, pomóż! Wsunimy go. Cyk. Ty, ale ta płyta nie wyszła. Może trzeba bardziej przepchnąć. O, jest. Rayman. Pewnie dzieci grają. Ok, płyta awaryjnie wyjęta. To widzicie, to też jest sposób na to, jak wydobyć płytę z konsoli, kiedy w ogóle Wam zabraknie prądu, a jakaś ważna gierka Wam zostaje w sprzęcie, a możecie na przykład, nie wiem, do Microsoftu odesłać konsolę na reklamację, to żeby nie stracić gierki. Spinacz biurowy, tam od spodu konsoli jest taka dziurka, wciskasz, wduszasz na maksa i ona wyjdzie trochę i sobie dociągniesz. Ok, wkładamy. Patrzymy. Piknęło i czekamy. Sztuczne ognie obok firmy. Słychać strzały, ale konsola chyba nie działa. Serio? No nie gadaj. Nie bądź taka. Nie. Cisza, głucho. Nie startuje. Słychać, że jest pik. I koniec. Kurde. Serio? Ajajajajaj. Myślałem, że ruszy. No, hello. Nie rób mi tego. Niestety, ale... Ona teraz powinna, wiadomo, sama wystartować, bo nie trzeba fizycznie włącznika wdusić, żeby ona się podniosła, bo wystarczy wsunąć płytę. To jest ta informacja dla konsoli. Włącz się. W tym wypadku ona tego nie robi. Kurde. Moment. Co możemy jeszcze zrobić? Sprawdzić małe co nieco. Może coś się dopatrzę. Ewentualnie wyciągnijmy płytę i zobaczmy, co się dzieje z naszą przetwornicą, bo nie podpiąłem chyba jednego zasilania. Nie wpiąłem tego. Nie wiem, czy tam na nagraniu było widać, czyli zasilania górnej płytki. Kurczę. Szczęście głupiego? Rozwaga, czy co? To już było niemiłe. Próbujemy. Cyk. Jeszcze raz. HDMI. Ja ci dam. Aż mi się wierzyć nie chciało. Ale zaraz zobaczymy. Czasami to jest tak, że człowiek zapomina, co robił, jak robił i tyle. Ok, czekamy chwilę. Jak nasz silnik. Wiecie, najważniejsza kwestia, wentylator. On musi zacząć kręcić. Jak on nie kręci, to wiadomo, że ona nie startuje. Więc jeszcze raz. Wpinamy i patrzymy. Nie, nie działa. Musiałem to wpiąć. Już się sam nakręca. No kurde. O, przegapiłem. Już myślałem, że nie podłączyłem. Czasami zapominam. Nie tego się spodziewałem. Chciałbym ostatnią naprawę w tym roku mieć na plus. Natomiast nie zawsze jest kolorowo. Kolorowo, beżowo. Dziwne. Chyba że ta przetwornica klęknęła. No, kto to wie? Kto to wie? Ok, musimy porozkładać ten bajzelo. Mówiłem o filmie godzinnym, tak? Ostatni film w tym roku, żeby trwał mniej jak godzinę. No, skłamałem. Kurczę. Dziadu.
Oczywiście ta przetwornica gdzie siedzi? Z drugiej strony laminatu, więc trzeba znowu to wszystko wykręcić. Moment. Wkrętak w łapę i lecimy, bo coś mnie robi w balona i tu jest niefajnie. Jest szansa, że procesor już jest spalony, ale kto to będzie wiedział? Odciągnijmy od chłodzenia resztę, no i czekajcie. Sprawdźmy sobie, jak nasza przetwornica. No nic tu złego nie widać. Chyba że ta ścieżka jest, nie wiem, od zasilania przyjarana. Może tam nie ma przejścia odpowiedniego, kurczę. Bo wiecie, to się wszystko gotowało, no to jeszcze sprawdzę to jedną rzecz, bo coś... No serio? Wiadomo, że tutaj będziemy mieli 2,2 ohma. Ok. Nie, no jest normalnie przejście 2,3. To może zrobimy inaczej. Podłączę teraz zasilacz, odpalimy termowizję i podłączymy ten ogólny zasilacz. Zobaczymy, co tu się w ogóle nagrzewa. No, panie, to tak być nie może. Sobie wepnijmy zasilanko. Niech ta płyta jakkolwiek wystartuje. Złożymy ją sobie, wiecie, jeszcze takiego Frankensteina trochę tu zrobimy. Cyk. Może by to chciało zagadać, bo ona potrzebuje jedną płytkę i drugą, nie? Zobaczymy, czy procesor w ogóle się nagrzewa na pół sekundy, czy to wszystko jest głuche, takie fest. Więc... ok, to mamy i zasilanie górnej płytki. Niestety, no, Xbox jest dwupoziomowy. W związku z powyższym zabawa z nim jest... Moment, może... Kurczę. Inaczej zrobimy. Czekajcie. Cyk. To położymy na tym. O. To jest taki pająk. Niemiły pająk, który może się wkurzyć. A trochę już mi ciśnienie skoczyło. No. I tego się spodziewałem. Wszystko obracamy. Tutaj przydałoby się włożyć jakąś gąbkę, żeby nic się nie styknęło. O, dobra. Może zróbmy tak. Odseparujmy te dwie połówki w ten sposób. Właśnie tak. No i teraz termowizja. I zobaczymy, czy się coś będzie nagrzewało w ogóle. Nic się nie grzeje. Totalnie głucho. Teraz pytanie jest, co z tym napięciem od naszej przetwornicy? Ona jest w tym miejscu, więc nie wiem za bardzo jak pokazać. Może w ten sposób. O. Patrzymy. 3,2 V jest, widzicie to? Kurde. Kulawo. Bym powiedział bardzo kulawo. Jakaś szansa, żeby ta przetwornica, żeby ona się uszkodziła. W razie czego ja zaraz ją podmienię. Żeby nie było, no bo tu trzeba sobie zawsze zadać pytanie. Dlaczego to się uszkodziło? Co pociągnęło co? Jaka była kolejność zdarzeń? No ale 3,3 V jest. No i czy ten Xbox ma taki switch, awaryjne uruchamianie? Tego nie pamiętam. No i się nie dowiesz. Tak. Szukałem włącznika, no i coś jest. Ogólnie z tej strony laminatu
są takie 3 miejsca podpisane Switch Power. Jest jeszcze Cold i Warm, więc może to, ale przekonamy się, czy w ogóle procesor się nagrzewa jakkolwiek, czy nie. Próbuję złączyć. No, come on. No chyba to nie startuje. Ciężko. Nie, nic się nie nagrzewa. Może nie złączam. Wiecie co, to jest konstrukcja taka, gdzie kurde, no pod tym kątem ciężko jest mi działać. No to jest płytka wpięta w płytkę, tasiemka. Chora konstrukcja do takich testów. Więc spróbujmy jeszcze raz. Nie. Tak jakby nie reaguje na włącznik. Bardzo źle. Może jeszcze raz zasilanie odepnę i podepnę. Zobaczymy. Zasmucił mnie ten Xbox, powiem Wam tak. Na ten moment nie podoba mi się obieg spraw. Ostatnio dużo jest napraw, gdzie niestety przegrywam. I to jest złe. Jeszcze sprawdźmy jedną rzecz. Czy mamy 12 V w ogóle? Bo możliwe, że coś, jakieś zwarcie zrobiłem. Zasilacz się zabezpieczył. I wszystko w temacie. Ta. No, słuchajcie. Nie, no źle gadam. Jeszcze raz spróbujmy włączyć. Chyba że ten włącznik nie działa. Nie, on nie reaguje. Nie, głucho. 3,3 V wchodzi na przetwornicę. No, powiem Wam tak, nie podoba mi się to. Po prostu mi się to nie podoba. Bo człowiek na co dzień lubi pracować w takich warunkach, że jest przygotowany na wszelkie możliwości, na coś, co się zaskoczy i wiesz, co zrobić. Z takim Xboxem, gdzie masz konstrukcję płytki w płytkę plus zasilacz, który jest niewygodny, trzeba sobie wypracować środowisko takie, które emuluje to wszystko. Więc kurde. A z uwagi, że my tych Xboxów mieliśmy tak mało do napraw, to człowiek nigdy tego nie robił, no bo po co? To jest nierentowne i o to się rozchodzi. Jeszcze tak spróbuję podłączyć ten napęd. Kurde, ale będzie pająk. Będzie Frankenstein jak nic. Ja mówię o Frankensteinie dla konsoli PS3, a ci jest Frankenstein dla Series X. Ok, czyli napęd jest skierowany ku górze. Pyk. Ta płytka jest tak, ta tak. Dosłownie składaliście kiedyś domki z kart? To jest domek z kart. Tak najprościej mówiąc. W takim układzie idziemy na termowizję. Zobaczymy. Co się będzie stało? Działo. Czy coś się będzie nagrzewało, czy nie? Chodź tu. Pokaż mi w tą stronę. Ej, no ten procesor w ogóle nie startuje. Widzicie to? On nic. Tutaj jest głucho. Powinien chociaż na chwilę mignąć. Wkładam płytę. Przydałoby się sprawdzić, czy na przetwornicę wchodzi w ogóle sygnał Enable, wiecie? Enable jest... zaraz zobaczymy, gdzie jest Enable. Enable jest na... SCL, SDA, VIN Sense, Enable, 22 pin. I to wchodzi VREC 1,1 V Active Enable. Jest rezystor R71. I dopóki na tą przetwornicę nie pojawi się sygnał Enable, to wiadomo, że ona nie wystartuje. To jest podstawa, nie? Więc nie wiem, jak uda mi się to zmierzyć. Nie wiem, czy się da. Kurde. To jest trudne. Tak jak status związku na portalach społecznościowych.
To jest skomplikowane, panie. O, może tu sprawdzimy. Czekajcie. Bez kitu teraz przydałaby się trzecia ręka. To mocno. Ja nie wierzę w to, co ja robię. Ok, płytę damy na bok. Sprawdźmy, czy 3V jeszcze jest. No, fajnie, że zasłaniam, nie? Jest? Jest. I pierwszy pin jest w lewym dolnym. Super, że widać, nie? 10 pinów jest na jednej ścianie, z tego co pamiętam. Tu będzie 20, tam był 22. Czyli raz, dwa. A jest rezystor R71, patrz, jest podpisany. Czyli w tym miejscu mamy rezystor R71. Jeszcze się upewnię, żeby nie strzelić gafy. Tak. Czyli na tym rezystorze musi się pojawić jakiś tam stan wysoki, chociaż przez chwilę. To będzie sygnał, żeby nasz procesor wystartował. Na ten moment nie ma nic, nie? Więc ja nie wiem, jak ja to zrobię. Będę trzymał dosłownie brodą. O tak. I wkładam płytę. Patrzcie, 3 i 3 pojawiło się. Widzieliście to? Jeszcze raz. 3 i 3 jest. Ale to może powiedzieć, że faktycznie jest problem z samym w sobie układem. No dobra, zmienię go. Wiecie co, generalnie ja jestem za tym, żeby od razu zmieniać takie układy, bo jeżeli chodzi o laptopy, to w każdym przypadku, gdzie był spalony rezystor 2,2 ohma, to ten układ był do wymiany, pomimo że często logika podpowiadała, nie trzeba. Natomiast weź to rozepnij. Czekajcie. Życie pokazało, że jak zmienisz, to będziesz miał lepiej. A tutaj, no kurde, no baby, chodź tu. Muszę się posiłować z tym trochę. Odpiąłem co trzeba, teraz chod w rękę, nagrzewamy, kurde, bo nie podoba mi się obieg spraw. Czyli tak, wiemy jedno, do przetwornicy przychodzi sygnał enable, ok. Możliwe, że ona jest trzaśnięta, także chod w rękę, nagrzewamy, pach, ściągamy przetwornicę. Ściągamy. Teraz z płyty dawcy wylutujemy szybko przetwornicę. Wiecie co, jeszcze zmienię ten kondensator dla świętego spokoju. Tamten jest na 50 V, więc nie powinno to mieć żadnego znaczenia. Ale kto wie. Cyk. Jeszcze ten kondensatorek na dole. Może jego, wiecie co, 10% tolerancji robi nam tu robotę i dlatego to się nie spina, żeby nie było. Lutujemy. Zaraz jakiś drucik podlutuję. Jeszcze przetwornica. Tak być nie będzie. O nie, 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 nie. Po prostu walczę. No, walczę. Super walczysz. Chodź, baby. Show me, co potrafisz. Dobra, grzejemy dziada. Myślę, że tu już jest elegancko. Piny zastygły, ok. Jeszcze nasz kondensator. Tak naprawdę jego obecność tutaj nie jest konieczna na potrzeby testów. Ok, on jest tylko do filtrowania, bo to żadna inna linia. Ostudzę szybko płytę. Szumi! Szumi, wiecie, na serwisie zawsze jest głośniej i tyle. Więc pomijając już ten kondensator, bo chcę zrobić test, bo nie no, tak się nie będziemy bawili, bo to nie ma sensu. To po prostu nie ma sensu. Jakieś alpejskie kombinacje, no co to w ogóle ma być? Tak nie powinno to wyglądać, no ale czasami jest, jak to mówią,
Niemiło. I tyle. Sam bym chciał, żeby to było inaczej. No ale... No nie zawsze. Ok, czyli tak. Ta tasiemka szeroka, zasilanie odpięte. Wpinamy ją. Ale ona jest franca we wpięciu. Już tak wydaje. Ale wszystko jest na płasko, na równi. To wtedy... O, teraz lepiej. Dopięta tasiemka. Spoko. I jeszcze zasilanie. Cyk. Dobra. To i to wpięte. Gdzie jest to białe do podkładania? Ok, mam to pod sobą. Chodź baby. Żeby nam tu zwarcie się nie zrobiło. Cyk. Nasz Frankenstein. Jak żyje, czegoś takiego nie tworzyłem. Pewnie niektórych będzie kłuło w oczy. Słusznie. Nic się nie zwiera? Nie. Jest jak najbardziej ok. Żeby jeszcze nie było, to możemy sobie podłożyć po tą drugą płytę. A zasilacz ściereczki. O. Kurczę. Nie, to jest za dużo. Za dużo. Może cynę. O. Człowieku, co tu się dzieje? O. Równiej. Idziemy na termowizję. Zaraz podłączymy zasilanko. No i zobaczymy tym razem. Ciekawe. O! Procesor startuje. Jest. Widzieliście? Wystartował procesor. Nagrzał się. Kurde. Ej. No bo właśnie w Xboxie Series X, One S, Series S jest autostart, więc on właśnie powinien sam z automatu przywalić autostartem. Dobra, szybko teraz to wkładam w całość, nie będę was męczył i zaraz widzimy się za chwilę. Dobra, skręcam to szybko, kurde bele. Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi. Tam klamp już złapany, trochę materiału na palcach. Już myślałem, kurde, ostatnia naprawa, musi mnie znowu zrobić bambuko. Musiałaś? No może jednak nie. Zobaczymy. Jak procesor zapalił, jest światełko w tunelu, dlaczego nie? Zawsze mówię, walczmy do końca, póki mamy siły. Zawsze jest pytanie zasadnicze, ile ich jeszcze mamy. Więc kurde, jedziemy z koksem. Pyk, zasilanko, full power, pach. Już mówię, czerwone się zrobiłem, już płonę. Dosłownie. Ok, zasilanie na bok, to napęd, żeby z płyty go odpalić. Pyk, pyk. Gdzie jest nasz wentylator? Chodź tu, baby. Mówię, mamy mało tych konsol do napraw. Człowiek zapomina o wielu rzeczach. Jakby codziennie się robiło jednego Xboxa Series X, to byłoby lepiej, ale tak nie jest. Jeżeli słyszycie, że ktoś wam mówi, że on konsol zrobił tyle, to wiecie. Ok, kabel HDMI. Próbujemy teraz. A mówiłem na początku, zmieńmy ten układ. Mówiłem, nie? Mówiłem. Kurde. Podpinam zasilanie. Kurde, nie wiem, czy ona nie powinna sama z automatu zacząć kręcić. Kurde, trochę jestem zmieszany. No ale nic, spróbujemy wsadzić płytę do napędu. To jest ten moment. Mikroskop, odsuń się. Już kurczę, miejsca na ciebie nie ma. W tę stronę. O. Dobra. Złapałem. Cicho. Próbujemy. 3, 2, 1, go. I patrzymy na wentylator. No, kręć! Dobra, kręci. Już mi... Jest obraz? Jest obraz. Hooray! Udało się. How dare you. Ty dzido. Dała obraz. Teraz jeszcze pady.
Pad by się przydał. Ok, tu na szybkości, zaraz. Ja ci dam. USB. Udało się, Xbox ruszył. Więc przetwornica, słuchajcie. Ok, klikamy. Jakieś tam gry są. Więc Batman, nie Batman. Tak, możesz uruchomić. Proszę bardzo. Startuje, pewnie wywali, bo nie ma internetu, aczkolwiek nie mam wiedzy na temat uruchamiania gier, licencje, czy jest potrzebny internet, czy nie. Nie znam się na tym kompletnie. Sam fakt, że coś uda się naprawić, cieszy mnie niezłomnie, ale tutaj widzieliście, zmarnowałem w tym momencie 30%, 30 minut życia na to, że nie wymieniłem od razu układu na zaś. W pomiarach nie wyszło źle. No ale mimo wszystko przetwornica dostawała enable, nie startowały fazy i prawdopodobnie dokładnie w tym wypadku ja myślę, że to przetwornicę szlak trafił, a zwarcie w tym obwodzie pociągnęło może kondensator? Jak myślicie? Dlaczego spalił się kondensator? Przetwornica nie działała i po wymianie tego pakietu już sprzęt gada. Więc takie to wszystko. Słuchajcie, kończę na dzisiaj, bo konsola ożyła, jest obraz, kręci, mogę ją wyłączyć. Co za dziwny pad. Pyk, zamknij konsolę. Udało się. Ostatnia w tym roku naprawa zakończona powodzeniem. Na szczęście. Już myślałem, że będzie tragicznie, bo ciśnienie ludziom skacze. Końcówka roku powinna być zakończona naprawdę fajnie. Na szczęście udało się. Tu jeszcze do poprawy oczywiście ten kondensator do lutowania, pasta do zmiany, bo standardowo do Xboxów nie nakładamy GD900, bo moim zdaniem ten materiał i tak jest dobry, ale wolimy swoje sprawdzone produkty, aczkolwiek to jest też bardzo dobra pasta. Słuchajcie, jak się materiał podobał, łapa w górę, jak nie, łapa w dół, napisz dlaczego. Pamiętaj, sprawdź, czy w ogóle subskrybujesz kanał, bo statystycznie 35% oglądających tylko subskrybuje, 65% nie, więc zobacz, jeżeli chcesz, to subskrybuj, nie to nie, nic na siłę. Co jeszcze? Wszystkiego dobrego w nowym roku. Życzę wszystkim spokoju i tego, żeby się sprzęty mniej psuły, bo to tylko pokazuje, że idzie era coraz gorszych napraw. Tu jest jakaś płyta z Series X-a, nie udało mi się jej naprawić. Kolejna płyta z Series X-a, nie udało mi się jej naprawić. To tylko pokazuje, że skala problemu jakaś tam jest. Te rzeczy są coraz to jak mniej naprawialne, więc dbajcie o swoje sprzęty, odpinajcie je na noc od prądu, dłużej będą działały. Mówił to Wam ja, Spox, czyli tyle. Do następnego i widzimy się w nowym roku. Pozdro, cześć, hej!